Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wtorek, 20 dzień września 2022 roku. Imieniny obchodzą Miłowój i Perpetuja. W Gdańsku 11 stopni Celsjusza, częściowe zachmurzenie. Blok BTC 75, 49,13, cena KNG 1,43 USDT, cena cash 399 KNG, co oznacza, że jeden cash jest warty prawie 2700 zł, a to znowuż oznacza, że Kanga wyceniana jest na około 67 milionów złotych. To jest kwadrans z Kangą numer 115. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słuchać i skąd nas oglądacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, dlaczego prąd rządzi miastem? No nie wiem. Bo posiada kontakty. Dobra. Łukasz, co takiego dzieje się na rynkach? Tutaj trendy są dwa, ale może porozmawiajmy najpierw tylko i wyłącznie o tych magikach, którzy malują różne strzałeczki i różne poziomy na wykresach. Tych, którzy patrzą w kulę i wiedzą dokładnie, co się stanie ze 100% pewnością. Niemniej jednak, jak czytam analizy, to panuje dosyć duża nerwowość. Nikt nie pisze, tak zwykle tam niektórzy podają, no tutaj się odbije, tu poleci, tak dosyć odważnie, a w tej chwili to tak bardzo ciężko znaleźć jakieś konkretne wskazówki, co może być pozytywne, o czym może później porozmawiamy. Generalnie Bitcoin zaliczył znowu spadek, taki dosyć gwałtowny. Mieliśmy zejście bardzo, bardzo nisko, ale wyraźnie widać, że ten poziom 17 600 mniej więcej, to będzie bardzo silnie broniony. Tutaj chyba coś musiałoby się wydarzyć bardzo mocnego, żeby Bitcoin spadł. Z drugiej strony ta góra, czyli 22, niektórzy wskazują na 25, ten kanał, czyli od 17 600 do 25 200, wskazują na to, że to jest taki kanał i Bitcoin będzie się tak długo w tym kanale poruszał, aż w końcu coś się nie wydarzy, że jedna ze stron zyska przewagę. Interesujące jest to, że prawie wszyscy się zgadzają z tych analityków, których tam oglądam, że przebicie 25 000, wyjście górą otwiera drogę do 35-40 tysięcy, czyli bardzo dużych wzrostów. Z drugiej strony jest część pesymistów, która mówi o tym, że przebicie dołu, czyli 17 600 wywoła sporą panikę i niektórzy nawet mówią o 12 000 dolarów, czyli że ten spadek będzie bardzo, bardzo mocny. Bolesny. Tak. No z Ethereum jest w tej chwili podobnie, chociaż tutaj efekt demerge troszeczkę zadziałał, czyli mieliśmy trochę większe spadki. Nie wiem, niektórzy oczekiwali, że zaraz po demerge, jak się uda, to pójdzie wszystko do góry, a tutaj w drugą stronę. Nie? No właśnie. To jest intrygujące, czego się wszyscy spodziewali, bo przecież ten demerge dużo nie zmienił. No ale w tej chwili też jest kanał, też mamy tam ruchy cenowe. Obawa jest o to, że nieobronienie 1200 dolarów może spowodować, że Ether spadnie jakieś rekordowe minima, co może być dobrym punktem odbicia do dalszych wzrostów. Dobrym momentem na zakupy. Jak zawsze. No tak, co oczywiście nie jest żadną poradą inwestycyjną. Łukasz, co takiego, jaka jest przyszłość Ethereum i czy według Ciebie już teraz z perspektywy tych doświadczeń na razie kilkudniowych to był dobry ruch? I uwaga, wrzucam na razie jeden granat do szamba, bo to okazuje się, pamiętasz, pół roku temu mówiliśmy o tym, że były takie plany, żeby w szczególności regulować w państwach Unii Europejskiej kryptowaluty kopalniane. Miało być tak, że miały być wprowadzone jakieś ograniczenia, więc generalnie demerge, który tam oczywiście był planowany już od wielu lat wcześniej, to miało być odpowiedź na te regulacje, a to okazuje się, że tam ludzie w Stanach Zjednoczonych z SEC-u i z innych komisji mówią, że przez to, że teraz mamy proof of stake w Ethereum, to szczególnie trzeba Ethereum traktować jako papier wartościowy, a zatem będzie podlegał najwyższym regulacjom. Czy tutaj nie dochodzi tak naprawdę do jakiejś kanalizacji kryptowalut? No generalnie faktycznie z jednej strony można powiedzieć, że demerge, czy może przejście z konsensusu proof of work na proof of stake w Ethereum spowodowało praktycznie tam 1000-krotne chyba zmniejszenie zużycia prądu, czyli
jeśli chodzi o Ethereum, bo przecież ci górnicy nie wyłączyli swoich koparek. Nie? Oni nie, to nie jest tak, że nagle teraz gospodarka odetchnęła, bo spadło zużycie prądu. No nie, górnicy pouciekali do innych sieci. Mamy ETH Proof of Work, tak się zrobił fork do ETC, do Ravencoina, do paru jeszcze innych, które w tej chwili mają swoje takie Eldorado, jeśli chodzi o hashrate, więc prąd dalej jest zużywany, tylko nie przez Ethereum. Dalej, jeżeli popatrzymy, no to faktem jest też, że to, że Ethereum przestało być postrzegane jako takie prądożerne, to bardzo wiele instytucji może zacząć rozważać inwestycje w Ethereum. I to jest pewien element intrygujący. Z drugiej strony, jak sam pewnie wiesz, bardzo duża nastąpiła nie granulacja, tylko właśnie centralizacja sieci. Nie? Tak. To też może zastanawiać, chociaż ja uważam, że wcześniej też była centralizacja, bo mieliśmy mining poole i kilka największych mining pooli miało zdecydowaną większość hashrate'u całej sieci. Więc mining poole to są tak samo teraz te adresy, nie? Można tak na to popatrzeć, więc jakieś takie strachy, że mamy taką wielką centralizację, nie wiem, czy to jest, właściwe, że tak korespondujesz do tych statystyk, które sprawdzaliśmy i wczoraj i dzisiaj. Tak. 2 adresy rzekomo zatwierdzają, nie rzekomo, tylko to widać, zatwierdzają chyba 40% transakcji, a 7 2/3, co oznacza, że być może trochę tam się pomyliłem, ale dochodzi do silnej centralizacji. Oczywiście kluczowe adresy należą do największych giełd, tak? Co wynika jak gdyby z natury, dokładnie, substancji, że tak się tutaj wyrazimy. No ale teraz zobacz, no przecież jeżeli Ethereum będzie traktowane jako papier wartościowy, jeżeli faktycznie te wielkie instytucje zaczną w niego inwestować, bo stwierdzają, to już jest regulowane, wchodzi w pewne ramy regulacyjne czy państwowe, to czy nie tracimy tego, co najważniejsze w kryptowalutach? Czyli wolności. Wiesz, ja się zastanawiam, czy można wprowadzić jakieś ramy, bo pamiętajmy, że z jednej strony państwo może wprowadzać jakieś regulacje i ograniczenia, a z drugiej strony, czy będzie w stanie wyegzekwować je? No, może wprowadzać terror, no bo tak jak mówimy, zaczyna być nagonka na proof of work, która trwa, no bo teraz jest wojna, zaraz będą wprowadzone limity w zachodniej Europie na pewno. Mamy putinoflację. Tak, putinoflację, oczywiście. I jak gdyby zyskuje się argumentację po to, żeby jednak walczyć z krypto, no bo zużywamy. Michael Saylor, nie wiem skąd miał tą statystykę, ale powiedział, że na zatwierdzenie bloków w samym Bitcoinie wydawane jest od 20 do 25 miliardów dolarów. Nie wiem, czy to jest kwota miesięczna, czy roczna. Nie ma to znaczenia w tej chwili, jest to wielka kwota, no nie? A zatem będzie nagonka. Z drugiej strony, to też jest ciekawostka, Michael Saylor, też bym na jego miejscu tak mówił, gdybym mój fundusz miał zainwestowane kupę kasy w Bitcoina, ale on twierdzi, że w czasach tych wielkich niepokojów, których teraz świadkami jesteśmy, inwestowanie w nieruchomości, a nawet w złoto jest błędem, no bo są problemy logistyczne związane z przemieszczaniem. No nieruchomości z Londynu do Dubaju nie przeniesiesz. Ona zawsze jest w tym jednym miejscu, no nie? Złoto, jeżeli masz je w postaci fizycznej, też jest ciężkie do transportu. Kryptowaluta, w szczególności Bitcoin, tym ograniczeniom nie podlega. Więc on mówi, teraz szczególnie trzeba uciekać do Bitcoina. No, ja się z nim zgadzam. Ja uważam, że Bitcoin jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o zabezpieczenie swojego kapitału, ale myślę, że nie jest tak prosto. Z jednej strony możemy powiedzieć, że faktycznie inwestowanie w nieruchomości nie jest wcale takie pewne. Ja jestem przekonany, że dzień przed wybuchem wojny parę osób kupiło mieszkania w Kijowie inwestycyjnie, bo chciało na tym zarabiać na wynajmie. Na pewno było parę takich transakcji i nie spodziewali się, że ich plany zostaną pokrzyżowane. Ja pamiętam, jak w 2014, czyli jak był ten pierwszy atak Rosji na Ukrainę, to przyjechała tutaj do nas, do Gdańska rodzina, która mówiła, że właśnie kupili w Charkowie mieszkanie. Jeszcze nie zdążyli się rozpakować i zaczął się atak. I uciekli tutaj do Gdańska
ale oni byli przekonani, że wszyscy są bezpieczni. Nie? Tak samo teraz możemy mówić, no kupno mieszkania w Gdańsku to jest na pewno dobra inwestycja. No to w Gdańsku nie, ale w Paryżu to już na pewno, albo w Berlinie. Nie? Gdzie tam? Myślę, że wcale tak nie jest, zawsze jest jakieś ryzyko. A prawda jest taka, że z Bitcoinem można uciec. Nie? Tak naprawdę w ogóle nawet nie trzeba, nie musimy go mieć. Wystarczy, że pamiętamy SIDA, czyli te 12 słów, jeśli znamy, no to jesteśmy w stanie w dowolnym miejscu mieć dostęp do środków bitcoinowych. Pytanie, czy będzie można coś z nimi zrobić. Właśnie. I tutaj ciekawy case Ukrainy. Mogę powiedzieć, że nasze kantory na Ukrainie, które mieliśmy, czyli w Kijowie, w Lwowie, w Odessie i w Charkowie, cały czas działały. Tak, działały bez przerwy, więc można było faktycznie wymienić swojego bitcoina na gotówkę i użyć jej do tego, do czego potrzebujemy. Kupić chleb na przykład, no nie? A mieszkania byś nie sprzedał, nie? No właśnie. A zatem w czasach tych niepokojów i COVID, i wojna i tak dalej, faktycznie krypto z mojej perspektywy, wiadomo, że nie jestem tutaj obiektywny, wydaje się być dobrym rozwiązaniem, ale zaczynam mieć wątpliwości. Tutaj na czasie tego kwadransu właśnie z Ethereum, no nie? Bo jeżeli to się stanie papierem wartościowym, to i to takim jak gdyby powszechnie regulowanym, to będą problemy. I moje pytanie teraz do ciebie jest takie, czy jest jakaś alternatywa dla Ethereum, jeżeli nadal jestem górnikiem? Wiem o Ethereum Classic, ale pojawiło się ostatnio na Kandze coś takiego jak ETHW. Tak, stwierdziliśmy, że skoro jest taka inicjatywa, ona na początku miała bardzo dużą popularność, tam było bardzo dużo górników uciekło do tego ETHW, a ETHW to jest tak naprawdę stare, to jest zwykłe Ethereum, które zostało pozbawione tej bomby, difficulty bomb, czyli tej bomby trudnościowej i dalej może działać na proof of work, czyli nie zmienili konsensusu. Snapshot jest blockchaina wzięty z ETH i bardzo duża ilość górników, bardzo duża ilość puli stwierdziła, to my to będziemy wspierać. No i działa. Możemy się spierać co do tego, czy ta sieć jest w tej chwili bezpieczna. Ostatnio sprawdzałem, ale sprawdzę teraz. Oni mają w tej chwili, na teraz, 9:43 polskiego czasu, 20 września, mają prawie 30 terahaszy. 30 terahaszy to jest całkiem sporo, ale powiem tobie, ile miało Ethereum tuż przed mergem? Tak. Miało ponad 800. Okay. A ile ma Ethereum Classic? Teraz? 200. Okay. Więc, a co to znaczy, bo, żeby tak wyjaśnić? To jest poziom, ten hash rate informuje nas o tym, jak bezpieczna jest sieć, bo ten wskaźnik mówi nam, ile musielibyśmy kupić mocy obliczeniowej, ile potrzebowalibyśmy mocy obliczeniowej, żeby zakłócić działanie sieci. Zrobić atak na double spenda, czyli żeby przykryć swoimi blokami, wymusić cofnięcie. Żeby wprowadzić fałszywą informację. Tak. Mówiąc, że ktoś mógłby wprowadzić fałszywą informację. Ta fałszywa informacja sprowadza się do tego, że wymuszamy na sieci cofnięcie się w blockchainie, tak? Czyli zatwierdzamy jakieś bloki z naszymi informacjami, na przykład tam się znajduje przelew na giełdę jakiejś dużej ilości ETHW, giełda to rejestruje, bo zatwierdziliśmy ileś bloków, my szybko sprzedajemy to ETHW na przykład za bitcoina i wypłacamy, i cofamy, a potem cofamy i my z powrotem mamy nasze ETHW, no i bitcoina, który... Tak, więc to jest takie dosyć prawdopodobne, bo 30 terahaszy wcale dużo nie kosztuje. Wiesz, ile kosztuje w ETC, w algorytmie ETC, ale to będzie zbliżony koszt, ile kosztuje wynajęcie 24 terahaszy na godzinę. Nie mam intuicji w tym względzie. No to ja tutaj powiem, to jest koszt około 10 000 złotych. No to a przed chwilą powiedziałeś, że mamy 300, tak? W tej chwili 300, czyli żeby wykonać atak taki na ponad 50%, to musielibyśmy wykupić, zapłacić 100 000 złotych na godzinę. Trochę ponad może.
i tyle by kosztował nas atak na sieć ETC. Na ETHW to jest tylko 13-14 tysięcy złotych, żeby przez godzinę zaatakować sieć. To nie jest dużo, dlatego, i to jest bardzo, bardzo ciekawa informacja, giełdy, które akceptują ETHW, mają bardzo długi czas zatwierdzania transakcji. Właśnie po to, żeby, jeżeli jest atak, żeby nie było double spenda. I Kraken to w ogóle ma jakieś tam w dziesiątkach tysięcy bloków chyba liczony. Czyli, ale rozumiem, że im wyższy hash rate, to ten czas będzie można skracać. Będzie można skracać, tak. No, giełdy się boją, niektóre się nie boją, jest kilka giełd, które się nie boi. My podchodzimy konserwatywnie, ale bez przesady. Pozwalamy na zasilenie, przyjmujemy przelewy mniej więcej w ciągu 24 godzin. Godzimy się na to, żeby po 24 godzinach, jeżeli już jest w sieci, no to przyznajemy. 7 dni ma Kraken na zatwierdzenie przelewu. OKX troszeczkę więcej niż my, kilka godzin dłużej trzeba czekać, więc jesteśmy raczej z tych, które wierzą, że jednak nie będzie takiego ataku, no ale musimy być ostrożni. Ostrożni, tak. No dobra, a powiedz, bo tutaj pojawiają się pytania a propos zakładki rewards, nagrody, która się pojawiła. Tutaj Jarek nawet pisze, że jej brakuje, ale jej chyba nie brakuje, tylko trzeba być do portfela. Tak. W zakładce portfel, w części portfelowej mamy nową funkcjonalność rewards, tam będą się pojawiały różnego rodzaju nagrody. Już się pojawiła nawet jedna. Wyjaśnij, jak to działało. Tak, jeżeli ktoś z Was, czy ktokolwiek miał ETH na Kandze, na portfelu Kangi i to ETH było niezablokowane, czyli po prostu trzymał ETH, no to my przyznajemy tej osobie również ETHW dokładnie w takiej samej ilości. Wystarczy wejść właśnie w zakładkę portfel, nagrody i kliknąć claim, żeby otrzymać te ETHW. My postanowiliśmy, że będziemy to rozdawali przez 7 dni. Czekamy na wszystkich, żeby przyszli i kliknęli w ten klawisz claim i mamy ETHW. Dodatkowo otworzyliśmy oczywiście rynek ETHW do USDT. To jest rynek taki specyficzny, no bo na razie można powiedzieć, że na samym początku wpłaty i wypłaty nie działały. Teraz już działają. Tak. Dzisiaj można zarówno wpłacać, jak i wypłacać ETHW, więc jest już w pełni normalny, ale można handlować, jeżeli ktoś dostał ETHW z nieba, można powiedzieć, to może je sprzedawać, właśnie chce wejść, zobaczyć. Nie każdy wejdzie, może nie teraz, tylko po kwadransie z Kangą, zaloguje się do Kangi, do swojego portfela i faktycznie jest tam z lewej strony w menu nowa pozycja, z której zresztą będziemy chcieli korzystać. A mam do Ciebie jeszcze pytanie a propos stakingu na Kandze ETHW. Tak. I tutaj może wprowadźmy jeszcze jedną informację, ponieważ ujednolicamy nazewnictwo, powoli zaczynamy rezygnować z hasła POS, POS KNG, POS ETHW i tak dalej, a zaczynamy mówić staking, tak? I to faktycznie w naszej komunikacji, w interfejsie powoli będzie zmieniane, więc zdradź nam trochę tajemnicy na temat stakingu. Tak, postanowiliśmy wprowadzić staking ETHW, czyli można będzie zamrozić ETHW i otrzymywać nagrody. Ten staking zostanie uruchomiony dzisiaj. Dzisiaj będzie można dokonywać wpłat, tam będzie opóźnienie jednodniowe. Na wypłaty jest opóźnienie 3-dniowe. Z tego co pamiętam, ten staking jest jednomiesięczny, czyli będzie maksymalnie miesiąc trwał i skończy się 21 października. Zgodnie z moją wiedzą jesteśmy drugą platformą scentralizowaną na świecie, tak? Która umożliwia staking. Bardzo fajnie. A jeżeli chodzi jeszcze o inne kopalniane kryptowaluty w oparciu o protokół Ethereum, no to mamy Ethereum Classic, którym już można od dłuższego czasu tutaj handlować. No więc pytam się Ciebie teraz, Łukasz, jako górnika, czy to, zadaję pytanie z początku odcinka, czy to jednak nie był błąd z tym przejściem na demerge'a? Kto na tym zyskał? Na pewno zyskały giełdy i duzi inwestorzy, bo w tej chwili zarabianie na stakingu, czy na zapewnieniu bezpieczeństwa sieci staje się dużo prostsze. Wcześniej to było po prostu trudne. Trzeba było mieć dolary, kupić za te dolary koparki, mieć odpowiednią lokalizację, czyli
masa pracy tam była dodatkowej, trzeba było mieć wiedzę, trzeba było mieć umiejętności, Tak. lokalizację, tani prąd, potem trzeba było to utrzymywać, no i wtedy można było zarabiać ETH. Teraz wystarczy, że mamy po prostu ETH i nic nie musimy robić, wystarczy, że je odłożymy na konto i możemy zarabiać. To nie są, samo ETH nie daje dużych zarobków, więc wydaje się, że raczej ludzie nie będą korzystali masowo z samodzielnego zatwierdzania bloków, a raczej będą korzystali z jakichś większych puli, gdzie pojawi się płynność pochodząca na przykład z zainwestowanych ETH, czyli ktoś kupił ETH i zamiast trzymać je po prostu na koncie, to wrzuca na konto i trochę zarabia i się z tego powodu No bo cieszy. To działa dokładnie tak jak z mining poolem. Opłaca mi się jako posiadaczowi jakiejś ilości Ethereum, opłaca mi się dołączyć do większej grupy, bo jest większa szansa na to, że zatwierdzimy blok. Faktem jest, że zmiana tego konsensusu, czy sposobu zarabiania spowodowało, że zniknęła bardzo duża podaż ETH, bo do tej pory bardzo dużo ETH sprzedawali sami górnicy, żeby zapłacić za prąd. No tak. A teraz oni przestają to sprzedawać, a zaczynają zamrażać. Czyli ale cena idzie w dół. A cena idzie w dół. No i teraz możemy się zastanawiać, dlaczego. Dlaczego cena idzie w dół? Wydaje się, że jednym z powodów jest sytuacja makroekonomiczna, to może być, chociaż słyszałem też takie opinie, że to jest po prostu, rynek jest tak płytki w porównaniu do tych dużych, że do zwykłego rynku, że ci duzi gracze przygotowują sobie dobry start, tak? Czyli chcą spompować cenę jak najniżej się da, dokonać dużych zakupów i czekać, aż pójdą duże wzrosty i wtedy cieszyć się olbrzymimi jakimiś zarobkami. No jest to jakieś wytłumaczenie. No dobrze. Chciałem ci tylko jakby powiedzieć o kilku zmianach, które szykują się w Polsce, o których chyba tutaj nie rozmawialiśmy, a później to może to będzie jeszcze pretekst, żeby podyskutować w ogóle o stablecoinach. Ze względu na chyba tragiczną sytuację gospodarczą w Polsce, znowuż rekordową inflację, oficjalna inflacja chyba jest znowu pobiła rekord jakiś, a nieoficjalna, no to wiadomo. Ale wszystkiemu winien jest Putin. Tak, Putin i ci. I Tusk jeszcze był. Tak. Nie, bo to już wyrażamy jakąś swoje. Nieważne, no nie? Będą wprowadzone regulacje, które mają ograniczyć obrót gotówkowy już od przyszłego roku i to nawet będzie dotyczyło w szczególności osób fizycznych. To znaczy, jeżeli ja będę chciał pójść do sklepu i zapłacić za coś więcej niż 20 000 złotych, to w tej chwili tutaj przepisy są jeszcze niejasne. Jedne przepisy, na początku mówiono, że sprzedawca nie może przynieść tych pieniędzy, ale później, ponieważ jesteśmy bardzo prowolnościowym krajem, powiedziano, że jednak będzie mógł przyjąć, ale będzie wtedy miał potraktowany ten przychód, będzie musiał traktować go jako dwukrotny przychód. Czyli jeżeli ja tobie zapłacę 22 000 złotych, bo ty mi sprzedasz tam, nie wiem, jako przedsiębiorca samochód, to będziesz musiał napisać sobie w swoich księgach, że dostałeś 44 000. I od tego będziesz musiał zapłacić odpowiedni podatek. Więc takie rozwiązania idą. Powiedziałem 44, chociaż nie jest jasne, czy podwójną kwotę będziesz musiał zapłacić od nadwyżki, czy od całej kwoty. Idą w tej chwili zapytania interpretacyjne od znajomych prawników. No i to wszystko znowuż pokazuje, że idzie atak na gotówkę. Postrzegam to oczywiście atak jako na naszą wolność. Tłumaczy się to oczywiście, nie wiem, walką z praniem brudnych pieniędzy, ale w gruncie rzeczy wszyscy rządzący, nie tylko w Polsce, wiedzą o tym, że zaczyna dochodzić do obrotu pozarejestrowanego pomiędzy przedsiębiorcami, którzy po prostu ratują w tej chwili swoje biznesy, muszą płacić pracownikom, no i no wiadomo, każdy, kto żyje... Orze jak może. Tak, orze jak może. Więc no, zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Przyszłość nie kryje się jakoś kolorowo i znowuż... Musi być jakieś przesilenie według mnie. No, znaczy wiesz, może być, nie chcę używać tego słowa, bo zaraz tutaj wpadną tutaj odpowiednie służby, ale może być stanu, albo może być, no właśnie, powstać równoległa rzeczywistość gospodarcza. Czytam całkiem niedawno opracowanie, które jak gdyby potwierdza naszą intuicję, że stablecoiny, które stanowią największe zagrożenie dla rządzących, coraz bardziej zyskują popularność, na przykład w Turcji, gdzie chyba teraz roczna inflacja jest na poziomie 80%.
Najbardziej na giełdach kryptowalutowych, gdzieś tam powiązanych z Turcją, największy obrót dominujący, rzekomo, tak gdzieś czytałem, jest właśnie na stablecoinach. No, ludzie próbują w jakiś sposób chronić swój kapitał, nie? I myślę w swojej masie... To też chodzi o rozliczenia. No, dajmy na to, no, ty jesteś przedsiębiorcą, ja jestem, chcę ci zapłacić, widzę, że ten normalny obieg gospodarczy jest bardzo mocno nam to utrudnia, a jak chcę się z tobą uczciwie rozliczyć, no tak. No to stablecoin jest dobrym rozwiązaniem. W Wenezueli, o której rozmawialiśmy wiele razy już, ale na pewno wiesz, że Amerykanie mają jakieś takie fundacje, które pomagają ludziom, którzy mieszkają w Wenezueli, Wenezuelczykom, ciężkie słowo, i jak pomoc szła przez fundusze rządowe wenezuelskie, to te pieniądze po prostu nie docierały do ludzi, więc zaczęto wspierać ich stablecoinami, podobno jakieś fundacje amerykańskie właśnie bezpośrednio przy wykorzystaniu stablecoinów. No tak, kryptowaluta eliminuje pośredników, a tym samym eliminuje też możliwość żerowania na tych biednych, bo tak naprawdę to się sprowadza do żerowania na biednych, nie? Czyli tych, którzy potrzebują. Z jednej strony to jest bardzo taka dobra funkcja kryptowalut, a z drugiej strony rządom się to nie podoba, no bo to rządy do tej pory chciały mieć wyłączność na żerowanie. Ale ja tobie zadam inne pytanie. To jeżeli kryptowaluty są takim dobrym rozwiązaniem, to co musi się zdarzyć, żeby ludzie zaczęli naprawdę masowo, według ciebie, co musi się zdarzyć, masowo wykorzystywali kryptowaluty tak na co dzień? Pewnie wiele rzeczy mogłoby się wydarzyć, ale myślę, że to, co sprawi, że ludzie zaczną masowo korzystać z kryptowalut, to jakiś kryzys albo krach. To, co się wydarzyło w Wenezueli, tam przecież mamy bardzo dużą adopcję. Tak. Więc myślę, że to jest to, co jest najbliższe naszej rzeczywistości. A ty jak uważasz? No, ja tak samo. Myślę, że musi być jakieś przesilenie, musi nastąpić coś się wydarzyć. Możliwe, że to będzie ta wojna, że wojna na Ukrainie będzie tym przesileniem, który wywoła jakąś zmianę. No, nie wiem, czy myśmy o tym mówili, ale tak jak rosyjski bank centralny jeszcze w ubiegłym roku był bardzo przeciwny jakby adopcji kryptowalutowej na terenie Rosji, tak teraz jakby oczywiście mocno zmienili zdanie. I to jest taki antyprzykład, no nie? Jeżeli mieszkamy w Polsce, to pokazuje, że kryptowaluty pomagają rozliczać się państwom, z którymi się nie zgadzamy do końca, ale na tym polega wolność. Na tym właśnie polega wolność. Wolność polega na tym, że pozwalam komuś ogłosić poglądy, z którymi ja się na przykład nie zgadzam. Tak, i mogę się rozliczać z kim chcę, jak chcę, byle nie robię nikomu krzywdy. Słuchajcie, jestem bardzo ciekaw, co uważają nasi oglądacze i słuchacze, także chciałbym, żebyście sami napisali, co uważacie, że musi się zdarzyć, żeby kryptowaluty stały się jeszcze bardziej popularne, albo żeby były naprawdę powszechnie używane, i bardzo chętnie o tym za tydzień podyskutujemy. Konkurs. Właśnie, Sławku, chciałem się zapytać, jak tam wyniki konkursu? Zaskakujące. Zaskakujące dlatego, że Mariola Sadaj pomyliła się o dolara. O kurczę. Mariola, słuchaj, bardzo bym prosił o prognozę za tydzień. Mariola, napisz, tak, ale nie wiem, czy kiedykolwiek mieliśmy tak niski margines. Także gratulujemy, proszę zwrócić się do najbliższej kolektury Kangi i odebrać nagrodę. Przekroczyliśmy 200 lajków, więc 20 Kang. Co myślisz o czymś takim, Łukasz, żeby kolejna nagroda to było ilość lajków podzielonych przez 10? Ale nie więcej niż... No co o tym przecież Dobra, okej. To tak się umawiamy. Czyli Eksperyment. Także lajkujcie, dawajcie łapki w górę i ważna rzecz, jeżeli nie kliknęliście do tej pory na YouTubie tego dzwoneczka z subskrypcją, wybitnie mocno prosimy was o to, przecież walczymy wszyscy o lepszy świat, kliknijcie to. To sprawia, że możemy docierać do większej ilości osób. Walczymy z algorytmami. Tak, ale naprawdę chcemy mieć dobrą nowinę. No i myślę, że zbliżając się do końca chciałbym zapowiedzieć, żeby śledzić czołowych polskich youtuberów, zarówno z jednej strony, jak i drugiej. Kto wie, o co chodzi, ten wie, ponieważ spodziewamy się kilku ciekawych wywiadów z Łukaszem na temat właśnie przyszłości Ethereum. Wiem, że jeden
z youtuberów zamierza się z tobą nie zgodzić, ale nie będę zdradzał może który. Po prostu śledźcie. Myślę, że to będą ciekawe dyskusje. Będą ciekawe dyskusje. Tak, na pewno będą, także oglądajcie. Łukasz, czy coś chciałbyś jeszcze dodać? No tylko zachęcić wszystkich do udziału w następnym konkursie, czyli mówcie, piszcie w komentarzach hashtag kwadrans z Kangą 116 i podawajcie cenę Bitcoina w USDT, jaka myślicie, że będzie za tydzień o 9 rano na Kandze. Ta osoba, która poda najlepszy wynik, może zyskać nagrodę, tak jak dzisiaj ustaliliśmy eksperymentalnie. Ilość lajków przez 10. Ilość lajków przez 10, więc to też jest dobre, żeby zachęcać innych do lajkowania i szerowania, żeby ta nagroda była jak najwyższa. Zaskoczcie nas. Ale Jarek, widzę, że Jarek jest optymistą. 23 800. Jarek o czymś wie, o czym my nie wiemy. No, ale, słuchaj. To ciekawa prognoza. Dla jasności trzymamy kciuki, żeby tak właśnie się wydarzyło. Chociaż ja bym chciał trochę dokupić, więc czekam na jakąś promocję. Jasne. Dobrze, Łukasz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za ten odcinek. Do zobaczenia za tydzień. No i co? Wszystkiego dobrego. O tej dobrego. samej porze. Tak jest. No, do zobaczenia. Hej.